Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj wracamy do kwestii pralki. Jak wielu z Was zapewne pamięta, tutaj będziecie mieli film gdzieś do tego materiału. Kiedyś musiałem wymieniać fartuch, kołnierz. W tej oto pralce wymiana zakończyła się pomyślnie i pralka przez kolejne 2 czy 3 lata, jak widać, chodzi. Niestety kolejny raz zahaczyłem o drzwiczki i stało się to, co się niestety czasami zdarza. Mianowicie urwałem uchwyt do drzwi od pralki. Model to, słuchajcie, Samsung, konkretnie jest to mała pralka WF S1061, ale w zasadzie do każdej pralki możemy, to jest jeszcze oznaczenie, możemy, słuchajcie, dopasować takie elementy. Wszyscy producenci mają części zamienne, czy zamienniki, czy oryginały. Mnie za 70 zł udało się z przesyłką taki element, zamiennik zamówić. I w dzisiejszym filmie ten element wymienimy, no bo nie mam innego wyjścia. Pralka nie może działać. Nawet w sumie nie próbowałem, czy będzie działać na jednym, czy będzie przeciekać, czy nie. Oryginał był na zamówienie, musiałbym czekać. Zamiennik był dostępny szybciej, więc zamówiłem zamiennik i będziemy go za chwilę montować. Mam nadzieję, że operacja przebiegnie pomyślnie. Ja oczywiście jako amator przygotuję poradnik dla amatorów, więc jeżeli ktoś jest zawodowcem, to może lepiej niech nie komentuje, chyba że chce jakąś cenną uwagę w komentarzach zostawić. Proszę o niehejtowanie, ponieważ tak jak pierwszy raz wymieniałem kołnierz, tak w tej chwili pierwszy raz będę wymieniał drzwiczki, chociaż sama wymiana drzwiczek prawdopodobnie jest nieco łatwiejsza niż wymiana kołnierza i powinno zająć mi to mniej czasu. Odkręcamy śruby mocujące tutaj w tym miejscu i drugą na dole i spróbujemy wyciągnąć uchwyt z pralki. Słuchajcie, miało być pięknie, lekko, łatwo i przyjemnie, a skończyło się na tym, że nie mogę wykręcić tych oto śrubek. Ta jedna ruszyła, ale kręci się w miejscu. Ta druga w ogóle nie chce się ruszyć. No i musiałem odkręcić przedni panel, bo tam wydaje mi się, że są jeszcze jakieś zakrętki z drugiej strony. A żeby wyciągnąć ten panel tutaj, to musiałem ściągnąć ten panel. A żeby ściągnąć ten panel, to jeszcze musiałem z góry ściągnąć, więc no musiałem rozbebeszyć pół pralki niestety. Okazuje się, słuchajcie, że miałem rację, bo tam są podkładki, one trochę przerdzewiały i to może powodować, że nie jestem w stanie tych śrubek wykręcić, śrub mocujących, więc tutaj może będzie nieco łatwiej je usunąć. Tyle pozostało ze śrub od środka panelu i tylko w ten sposób udało mi się je zdemontować. Były po prostu tak zardzewiałe, tak prześniedziałe, że żaden płynny nawet nie chciał je puścić. Niestety stare śruby musiałem przeciąć flexą, bo nie byłem w stanie ich odkręcić. Tutaj już macie zamontowane nowe śruby od środka, nowe śruby, nowe podkładki. Niestety w wielu pralkach może być to niestety również konieczne, czyli pełny demontaż pralki. Po zamontowaniu nowych uchwytów drzwiczki wyglądają tak, czyściutko, bez kamienia z wody. Jak widać, po złożeniu pralka działa, przeszła test, wyprała to, co miała wyprać. Drzwiczki są, słuchajcie, nowe, ładnie się prezentują, przede wszystkim działają. Koszt całej operacji to między 70 a 150 zł w przypadku mojej pralki. Jeżeli chodzi o zamiennik, oczywiście będzie tańszy. Jeżeli chodzi o oryginał, będzie nieco drożej. Natomiast oryginału nie było na stanie, zależało mi na czasie, więc wziąłem zamiennik. Generalnie wziąłbym chyba oryginał, gdyby oba były na stanie, bo różnica między 70 a 150 zł to już nie jest duży koszt. W tej pralce mamy wymieniony już kołnierz, bo przez 15 lat, bo chyba tyle ta pralka już ma, ten kołnierz się zdążył zużyć.
Teraz połamałem drzwiczki, więc te drzwiczki też zostały wymienione. Link postaram się Wam tutaj gdzieś podać do filmu dotyczącego kołnierza, a jeżeli nie, to będzie w opisie na dole. Sama operacja miała być dużo łatwiejsza i przyjemniejsza niż, słuchajcie, wymiana kołnierza. W praktyce wyszło jak wyszło, czyli tak trzeba było rozbebeszyć tą całą pralkę, cały panel przedni. Żeby to zrobić, to trzeba było oczywiście wyciągnąć panel tutaj wyżej i jeszcze cały górny panel, czyli w praktyce kilkanaście śrubek odkręcić, zdemontować kaptur, osłonę gumową, uszczelkę na drzwi. Więc tak naprawdę roboty było sporo, czasowo. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, godziny, dwóch, jeżeli nie jesteście wprawieni w takich bojach, ale można to zrobić i niewielkim kosztem wskrzesić pralkę do życia. Mam nadzieję, że tym filmem niektórych zainspiruję i pomogę Wam w takiej wymianie. No takie wypadki się zdarzają. Na przyszłość polecam jednak uważać na drzwiczki, ponieważ ich wymiana wcale może nie być taka prosta. Być może w niektórych modelach jest to łatwiejsza operacja, bo wystarczy rzeczywiście odkręcić tylko dwie śrubki tutaj. W przypadku tej pralki Samsunga niestety wymagane było odkręcenie całego panela. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was idzie z wymianą drzwiczek, jakie macie modele i czy wymiana też wymagała rozkręcenia całej pralki, czy też była znacznie prostsza. Jestem ciekawy Waszych opinii. Proszę tylko o niehejtowanie w komentarzach na mojej osoby, ponieważ staram się pomóc amatorom w takich prostych pracach domowych. Nie jestem zawodowcem w tej kwestii i zapewne można było zrobić to lepiej, szybciej. Napiszcie też, czy wolicie oddać pralkę serwisantowi i zapłacić za to dużo większe kwoty, czy też próbujecie sami naprawiać tego typu rzeczy w domu. Jeżeli materiał się spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę. Udostępniajcie ten materiał, szerujcie, aby niósł się po sieci. Być może pomogę w ten sposób, czy pomożemy w ten sposób jakiejś osobie w taniej naprawie uszkodzonej pralki, bo każdemu może zdarzyć się urwać drzwiczki. A ja zapraszam Was też do oglądania innych wideo na kanale. Hej, hej, do zobaczenia w kolejnym wideo.